3 lata, czy to długo? Ciężko powiedzieć. Dla każdego okres ten będzie czymś innym. Akwarium, które widzicie, założyłem jako pierwsze w tym moim studiu. Już czas najwyższy, aby zmienić w nim wystrój. Zbiornik był również pierwszym, w którym na spód pod żyzną warstwę ziemi zacząłem dawać coś jeszcze. Poszło tutaj mocno porowate medium, w tym przypadku keramzyt, co okazało się być strzałem w dziesiątkę. Całość funkcjonowała bardzo dobrze. Aranżacja była jedną z najbardziej satysfakcjonujących, jakie założyłem do tej pory. Mimo małej ilości ziemi, wszystko rosło jak na drożdżach. Nawet na przodzie zbiornika, gdzie był jedynie jałowy piasek. Za chwilę Wam wszystko pokażę, jak to całość wyglądała na poszczególnych etapach życia tego zbiornika. Akwarium ma w chwili obecnej jakieś 3 lata i 6 miesięcy, albo po prostu 32 miesiące. Trochę ze mną było założone na ziemi ogrodowej. Tutaj trochę inaczej niż zawsze, bo pomieszałem trochę tą ziemię. I w sumie tak myśląc, dopiero teraz do mnie dochodzi, że mogło to stanowić o sukcesie tego zbiornika. Nie dałem tylko jedną ziemię ogrodową, a dałem 2 rodzaje. Dałem małą ilość ziemi do wysiewów, do sadzonek i pomieszałem ją z tą zwykłą, standardową ziemią uniwersalną, którą używam zawsze. Pod ziemię mocno porowate medium po to, żeby mogły się tam zadomowić mikroorganizmy. Tutaj poszedł keramzyt, tak jak już wspomniałem, ale obecnie zamiast tego daję po prostu pokruszoną lawę. Wydaje mi się to być jednak lepszym rozwiązaniem, jest raczej pewniejsza. Przez większość czasu nie było problemu z tym zbiornikiem. Raz jedynie myślałem, że padnie w nim całe życie. Już nie pamiętam, co tutaj zaszkodziło. Nie wiem czasem, czy to po prostu nie był problem z wodą, bo ja leję wodę po prostu z kranu. Na szczęście, jak będziecie mogli zobaczyć w tym filmie, całość odżyła i ostatecznie miała się dobrze. Przez te 32 miesiące nie było konieczności, aby nawozić jakoś szczególnie. Jedynie okresami. Zimą zbiorniki mam nieogrzewane i temperatura mocno spada, więc ta przemiana materii jest już na słabszym poziomie. A rośliny w tym zbiorniku głównie miały czerpać pożywienie właśnie na skutek przemiany materii. Co do roślin, musiałem trochę pozmieniać skład. Hygrofilia, która początkowo ładnie rosła i wybarwiała się nawet na brązowawo, przestała rosnąć i zaczęła sprawiać problemy. Żebym nie musiał się bawić w nawożenie, wziąłem ją po prostu i przeniosłem do innego zbiornika. Glony też szczególnie tutaj nie dokuczały. Co prawda były, bo zwróćcie uwagę na korzeń, jak jest ładnie porośnięty trawniczkiem właśnie z glona. No i czasem oczywiście pojawiał się pył na szybach, jednak dla mnie nie stanowiło to problemu. W nowej aranżacji, podobnie jak w poprzedniej, będę chciał się skupić na dekoracjach z kamienia. Mam ich sporo i najwyższy czas je wykorzystać. Najpierw pobawię się obok akwarium, a później przeniosę do piaskownicy dzieciaków i ułożę wszystko, powiedzmy, na gotowo. Dzisiaj drugi dzień zabawy w układanie kamyczków. Zawsze lubię na spokojnie później pooglądać to, czy mi się podoba, to co ułożyłem. I widzę, że jest w miarę ok. W miarę, no bo jestem zdania, że jednak zawsze można coś zrobić lepiej. Jak zobaczycie, do czegoś mi brakuje tutaj z tyłu jeszcze. Tylko sam nie wiem, czy jest sens zabawy tutaj teraz w taki sposób, jak to teraz jest. Bo po włożeniu do akwarium może to wyglądać jednak troszeczkę inaczej. Teraz myślę, że to jest to jednak dużo lepiej teraz to wygląda. Kusiło mnie jednak, żeby coś tutaj spróbować pozmieniać i myślę, że tak zostawię. Mocny, kamienny układ. Teraz trzeba jeszcze przemyśleć na spokojnie, jak go obsadzić. Znając życie, i tak go obsadzę trochę mocniej niż jak powinien być obsadzony, z uwagi na to, że po prostu szkoda mi będzie wyrzucić tych wszystkich roślin i lubię mieć dużo gatunków.
Aranżacja gotowa, teraz coś, czego nie lubię najbardziej, czyli likwidacja starego zbiornika i wyłowienie całego życia tutaj. Myślę, że trochę to potrwa. Posłucham sobie trochę muzyki i się z tym pobawię. Łowiłem chyba ponad tydzień, mi zajęło wyławianie tych krewetek. Pierwszym razem chyba 100, a jak nie więcej. I potem wyławiałem jeszcze kilkukrotnie, co drugi dzień, tak po 20-30 krewetek. Było tego naprawdę dużo, nawet nie spodziewałem się, że tam może być ich aż tyle. Powiedzmy, że mamy to, zbiornik praktycznie pusty. Wyłowiłem, myślę, że całe życie, które tam było. Na dzisiaj się z Wami żegnam, jeszcze powyciągam wszystko, co tutaj mam w tym zbiorniku. Przygotowałem sobie tutaj jedno wiadro, które mi się zbiera już od jakiegoś czasu. Tu wrzucam rzeczy, które będą szły na działkę, na kompostowni, na jakieś tam do doniczek. No i drugie wiadro na przydasie, czyli na to, co jeszcze będę w stanie wykorzystać z tego zbiornika, bo część ziemi, chociaż nie wszystko pójdzie na działkę, ale kamienie wezmę, wyciągnę, zabiorę się za zakładanie zbiornika. Myślę, że dzisiaj mi się to uda, chociaż kończy mi się karta pamięci. Muszę lecieć do domu, wymienić na nową, a o tej porze to już mi się średnio chce, tak dobrze, szczerze powiedziawszy. I na koniec jeszcze takie ogłoszenie tego, co w najbliższym czasie na moim kanale, bo będzie parę ciekawych filmów, które na pewno Was zainteresują. Jeden z moich odwiedzin u hobbysty juniora, Bartosza, serdecznie pozdrawiam, jeśli to widzi. Udało mi się go przekonać, żeby wpuścił mnie, żeby pozwolił mi ponagrywać swoją hurtownię od zaplecza. Pokazał mi to, co ma u siebie na stanie, opowiedział mi, on jest importerem ryb z różnych krajów, opowiedział mi, w jaki sposób ten import wygląda, jak ryby są, jak dba się o ryby w trakcie tego importu, no i wiele innych ciekawych rzeczy, tak więc naprawdę materiał będzie treściwy i ciekawy. I drugi temat to zostałem zaproszony przez Górnośląskie Stowarzyszenie Akwarystów, żeby podjechać do nich i nagrać jedno z ich spotkań. Na tym spotkaniu akurat Maciej Koczko opowiadał na temat zbrojników. Ciekawy wykład, z którego myślę, że bardzo dużo wiedzy można wynieść, a tym bardziej osoby będą mogły z niego skorzystać, które właśnie interesują się tego typu rybami. Tak więc na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, hej!